Cześć, witajcie na kanale, z tej strony Rafał. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję buta motocyklowego Fox Defend ADV. Od kilku sezonów motocyklowych zauważam pewien trend wśród producentów obuwia motocyklowego. Ten trend polega na tym, że pojawiają się buty, modele, które łączą dwa światy. Z jednej strony są to oczywiście buty motocyklowe, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony, ale z drugiej strony są to buty, które są na tyle komfortowe i mają pewne cechy, które pozwalają wykorzystać te buty poza motocyklem podczas takich aktywności, nazwijmy to outdoorowych. Camping, trekking, bushcraft. Takie modele jak Revit Pioneer, jak Climb Outlander, jak TCX Climatrek czy Icon Stormhawk to są właśnie buty, o których mówię. I do tego zestawienia myślę, że możemy dodać oczywiście bohatera dzisiejszego odcinka, czyli Fox Defend ADV. Recenzję tego modelu zacznę od podeszwy, która jest dość istotnym elementem każdego buta motocyklowego, tym bardziej jeżeli chodzi o buta adventure'owego, który wykorzystywany jest w różnych warunkach. Podeszwa Defend ADV jest wykonana z materiału Ultratak. To jest guma, która występuje na przykład w podeszwie modelu Fox Instinct, takiego buta offroadowego. I użytkownicy Instincta doceniają podeszwę za trwałość i za to, że bardzo dobrze trzyma się podnóżków motocykla. Więc tutaj możemy być pewni, że będzie na pewno podobnie. Ale warto zwrócić uwagę na kształt tej podeszwy, bo to jest coś, co na pewno tę podeszwę wyróżnia. Mamy środkową strefę, taką bardziej wypłaszczoną, twardszą, która jest przeznaczona do pracy na podnóżkach motocykla. I tutaj możemy tego buta z powodzeniem wykorzystać na podnóżkach motocykla adventure'owego, ale też możemy wykorzystać, myślę, tego buta na jakimkolwiek innym motocyklu, który będzie miał na przykład takie sety bardziej sportowe, takie touringowe, bo ta płaska powierzchnia w tej środkowej strefie będzie bez problemu umożliwiała również komfortowe użytkowanie motocykla niekoniecznie adventure'owego. Przód i tył tej podeszwy to jest dość agresywny bieżnik, taka cecha raczej buta trekkingowego, outdoorowego, który to bieżnik na pewno zapewni taką stabilną pozycję na śliskim podłożu, więc tutaj o wykorzystanie tego buta poza motocyklem, czy właśnie na jakiejś śliskiej, błotnej powierzchni nie powinniśmy mieć żadnych obaw. Oczywiście podeszwa to nie jedyny mocny punkt tego buta. Warto zwrócić uwagę również na budowę samej cholewki. Cholewka jest wykonana w głównej mierze z materiału naturalnego, ze skóry naturalnej, ale też mamy tutaj materiał tekstylny. Język jest z materiału tekstylnego, górna część cholewki i samo wnętrze oczywiście z takiej antybakteryjnej podszewki. Sama cholewka wzmacniana jest tworzywem sztucznym. Mamy czubek buta wzmocniony, to wzmocnienie zamienia się w pewnym momencie w nakładkę po prostu pod dźwignię zmiany biegów, ale piętę też mamy ze wzmocnieniem z materiału TPU, pięta, która chroni z jednej strony nogę, ale też jakby usztywnia konstrukcję całego buta. W but jest wyposażony w membranę Gore-Tex, membranę wodoodporną, wiatroszczelną, oddychającą. Najwyższy standard, więc tutaj myślę, że o wodoodporność nie ma się też również co martwić, tylko że no musimy pamiętać, że to jest mimo wszystko but jednak niski, więc gdzieś do wysokości 2/3 ten but jest tutaj jakby pokryty tą membraną Gore-Texową, powyżej już tej membrany nie ma, więc taką podstawową wodoodporność może nam zapewnić. Myślę, że warto zwrócić uwagę na zapięcie, bo mamy tutaj zapięcie BOA, to też taki mocny punkt konstrukcji tego buta, ale nie byłbym sobą, gdybym się nie przyglądnął bliżej, jakie to jest BOA, bo oczywiście tych wariantów BOA mamy kilka na rynku i tutaj Fox zdecydował się na wykorzystanie wariantu M, najświeższej wersji tak naprawdę wariantu M. Czym się charakteryzuje wariant M zapięcia BOA? Mianowicie tym, że aby dociągnąć sobie tę linkę, która tutaj jest pociągnięta, należy oczywiście to pokrętło wcisnąć i następnie przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jeżeli byśmy chcieli poluzować nawet delikatnie te linki, to nie ma takiej opcji, ponieważ to w drugą stronę nie działa. Jedyne co możemy zrobić, to zluzować całkowicie cały mechanizm i sobie poluzować tego buta. I tutaj pojawia się pewna słabość w bucie motocyklowym wykorzystania tego rozwiązania, dlatego że czasami motocykliści narzekają na to, że dociąga się przede wszystkim tutaj w górnej części cholewki ten but, a śródstopie zostaje zbyt luźny. I motocykliści muszą akurat w tym wariancie luzować to zapięcie, dociągać sobie palcem te linki i dociągać dopiero to kółko, w ten sposób dopasowując buta w całym zakresie. I Fox jakby był świadomy tego mankamentu, tej słabości tego rozwiązania, dlatego że przy trzeciej przelotce macie taki pasek, który służy do dociągania ręcznego
tutaj właśnie tych linek w śródstopiu, więc najpierw je dociągacie, a później sobie skręcacie to boa tak, aby w całym zakresie ten but był idealnie dopasowany. Więc takie trochę obejście tej słabości. Mógł wykorzystać bardziej zaawansowane boa, ale pewnie trzeba by było wtedy podnieść finalną cenę tego buta, więc tutaj księgowi pewnie tego nie puścili. Ale mimo wszystko myślę, że i tak będziecie zadowoleni z obsługi tego buta. Na pewno jest szybciej i przyjemniej niż gdybyśmy mieli tutaj klamry motocyklowe albo na przykład zapięcie na zamek błyskawiczny. To jest but oczywiście, który spełnia normę buta motocyklowego. Ten certyfikat jest ku zaskoczeniu naprawdę bardzo wysoki, najwyższy jaki może być w zasadzie, bo mamy tutaj dwójki w każdym aspekcie, więc tak naprawdę mamy do czynienia z butem wysokim, butem, który jest bardzo odporny na cięcia, na ścieranie, ale również jest podeszwa sztywna poprzecznie. Oprócz tego na certyfikacji mamy oznaczenie WR, czyli dzięki temu, że mamy Gore-Tex membranę, to jest but, który też był przetestowany pod kątem wodoodporności i mamy też oznaczenie IPA, które mówi nam o tym, że mamy tu też certyfikowane ochraniacze, bo rzeczywiście Fox zdecydował się na współpracę z marką D3O, wykorzystał tu krążki na ochraniacz kostki, po lewej, po prawej stronie cholewki buta są tutaj wszyte takie krążki certyfikowane i mamy też dodatkowo jeszcze zupełnie poza certyfikacją ochraniacz na języku D3O. Więc tutaj zrobił Fox to, co mógł, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, kwestie ochrony nogi. Dopasował do wymagań motocyklistów adventurowych tego buta, bo kiedy zjedziemy nawet na jakieś lekkie szutry, to gdzieś tam ten kamień zawsze może odbić albo jakaś gałąź, więc tutaj pod tym kątem też nasza stopa jest chroniona. Myślę, że takim miłym dodatkiem jest to, że nie musimy się za bardzo męczyć ze ściąganiem albo z zakładaniem tego buta, dlatego że na języku mamy specjalny pasek do naciągania, ale również jest z tyłu szlufka, więc takie dodatki, które gdzieś tam mogą się przydać. Jest to but, który występuje w dwóch wariantach kolorystycznych, czarny i brązowy, który miałem przyjemność Wam dzisiaj pokazać. To jest but niski, but, który jest butem bardzo uniwersalnym, bo myślę, że nie tylko przeznaczony dla motocyklistów adventurowych. Oczywiście nie traktowałbym tego buta jako takiego mocno adventure'owego czy offroadowego, bo raczej on jest do takiego, nazwijmy to, lekkiego zastosowania. Jeżeli ktoś bardziej jeździ turystycznie i myśli o tym, że będzie poza motocyklem dużo chodził, to jest właśnie but dla niego. Ale myślę, że to jest też but dla tych osób, które szukają buta nawet do miasta, buta wygodnego do chodzenia, bo myślę, że ten but spełni te oczekiwania. I to nie tylko na motocyklach adventurowych, ale również i na innych, dzięki temu, że ta podeszwa w taki sposób została zaprojektowana niewinny. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tego typu obuwiu, o tym modelu od Foxa. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, no i widzimy się w kolejnej recenzji. Moją rekomendację te buty oczywiście mają, a linki do tych produktów znajdziecie w opisie do tego materiału. Trzymajcie się, cześć!